Hej kochani, witam na moim kanale. Dziś porozmawiamy sobie o jednym z moich chyba ulubionych tematów, jeżeli chodzi o makijaż, czyli o kremowych różach. Jest to kategoria, którą uwielbiam, którą obecnie dosyć mocno eksploruję i pomyślałam sobie, że fajnie będzie zrobić taki ranking produktów kremowych z mojej kolekcji. Początkowo miał być to filmik, w którym pokazuję Wam ranking zarówno różów, jak i bronzerów. Natomiast jak zaczęłam wszystkie te produkty wykładać na blat, zorientowałam się, że to muszą być jednak 2 odcinki. Także pierwsze na tapetę biorę róże. Dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć odcinek z kremowymi bronzerami. Bronzerów mam w kolekcji troszeczkę mniej, natomiast nadal wystarczająco, żeby zrobić ranking. Wracając do tematu dzisiejszego odcinka, pokażę Wam ranking 15 różów w kremie. Przy czym zaznaczam, że w kremie to jest takie dosyć luźne określenie. Mam generalnie na myśli róże, które nie są w formie pudrowej. Także jest tutaj zarówno krem, jest płyn, są sticky. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Wszystkie te produkty mają tą wspólną cechę, że są to tak zwane produkty mokre. Nie uwzględniałam też żadnych palet, wszystko to są produkty pojedyncze. I jako, że jest ich 15, nie przedłużam, zaczynamy. 15 miejsce wcale nie było trudne, ląduje tutaj Huda Beauty Cheeky Tint w kolorze Proud Pink. Jest to klasyczny stick. Pod pokrywką mamy róż. Tak wygląda swatch. Jest to taki różowy ze złotymi drobinkami. Jest to produkt, którego naprawdę bardzo nie lubię. I tak jak pudrowe róże od Hudy są fantastyczne, tak ten stick niestety najchętniej wrzuciłabym do kosza. Trzymam go jednak właśnie dla takich sytuacji jak teraz, żeby Was ostrzec. Punkt pierwszy, wykończenie jest bardzo nieatrakcyjne na policzkach. Ma taki chamski, złoty połysk. Przypomina mi takie cienie perłowe, których używała moja mama w latach 90. Dodatkowo zdejmuje podkład, który jest pod spodem, nie blenduje się za dobrze, zawsze ściąga makijaż. Także tego produktu nie polecam nawet na dużej przecenie, szkoda kasy. Na miejscu 14 jest Melt. Jest to Cream Blush Light w kolorze Polished. On ma bardzo podobne wykończenie jak ta Huda, czyli właśnie z takimi złotymi drobinkami. I nie ukrywam, że jest to główny powód, dla którego wylądował na tym miejscu. Jest to kwestia preferencji. Dla mnie wykończenie jest po prostu koszmarne, pomijając to, że kolor też nie jest zbyt trafiony. Jest to też dosyć tłusta formuła, która wbrew pozorom na mojej cerze suchej słabo się blenduje. Ja preferuję formuły albo bardziej takie kremowe, albo płynne. Płynne są najlepsze. Także niekoniecznie jest to produkt, którego bym Wam zupełnie odradzała, natomiast dla mnie nie był warty swojej ceny. Na miejscu 13 ląduje LYS Satin Matte Cream Blush w kolorze Kindness. I to jest rzeczywiście już bardziej matowe wykończenie. Nie ma więc tych koszmarnych drobinek, które miały poprzednie róże. Natomiast on jest znowu przesadą w drugą stronę. Jest strasznie matowy, tępy taki. Ciężko mi go rozblendować, nie usuwając sobie znowu warstw podkładu spod spodu. I ta jego formuła przypomina mi taką ciastolinę w dotyku. Nie jest to generalnie produkt, który chciałoby się nakładać na twarz. Jest jakby jednocześnie mokry i suchy w tym samym momencie, co jest, zdaję sobie sprawę, niemożliwe, ale takie mam odczucia. Matowe wykończenie jako takie lubię, natomiast nie w takiej tępej formie. Miejsce 12. Tutaj boli mnie serce, ale nie mogę inaczej zrobić. Jest to Rare Beauty Melting Blush. Ja mam w kolorze Nearly Apricot. I to, że uwielbiam Rare Beauty, już chyba wiecie. Nie jest to żadną tajemnicą. Często o nich mówię na moim kanale. I ta formuła rzeczywiście jest bardzo przyjemna w dotyku. Nakłada się też bardzo przyjemnie. Generalnie do momentu, w którym wykończę makijaż i wyjdę z domu, nie mam się do czego przyczepić. Problem pojawia się w ciągu dnia, ponieważ ten produkt po prostu znika z twarzy. Nie wiem, jak to się dzieje, nie wiem, gdzie on się przemieszcza, natomiast nie utrzymuje się na twarzy zbyt długo i to jest niestety dosyć duży minus. Nie wiem, jak zachowywałby się na innej cerze, dlatego nie jest totalnie na dole. Chudy zresztą nie da się przebić. No i jest to generalnie bardzo smutne, bo bardzo przyjemnie się ten produkt nakłada, natomiast potem gdzieś się ulatnia. Nie powiedziałam w sumie na wstępie, a to powinnam, że mam tutaj bardzo duży przekrój cenowy. Mam tutaj produkty zarówno drogeryjne, jak i takie high-end. Także cenowo wahają się gdzieś, nie wiem, od 17 zł do ponad 200. I na miejscu 11 mamy Maybelline Cheek Hit. Mój jest w kolorze 10. Pink Score. Jest to bardzo ciekawy produkt. Ja go tu nałożyłam dosyć grubą warstwę, natomiast normalnie na policzku trzeba to dosyć mocno rozmasować. Ale jest to ciekawy produkt o tyle, że jest to taki bardzo żelowy produkt.
Połączenie w sumie żelu i kremu. Nie mam innego takiego w swojej kolekcji, także ten wydaje mi się bardzo interesujący. Jedyny jego minus to właśnie to, że on nie ma za dużo pigmentu w sobie. Przez to, że ma tą żelową bazę, trzeba go naprawdę dosyć dużo nałożyć, kilka warstw, żeby cokolwiek było widać. Natomiast jeżeli nie nakładasz dużo makijażu na siebie, być może nawet nie nosisz podkładu, albo lubisz taki make-up no make-up, bardzo subtelny, to może być fajny produkt dla Ciebie. Polecam zwłaszcza ten kolor, ponieważ to jest taki fajny, chłodny róż. Bardzo ładnie wyglądający na jasnych karnacjach. 10 otwiera nam Fenty. Jest to Freestyle Cheek Blush w kolorze 08 Summertime Wine. Kolorek jest rzeczywiście przecudny. Nie jestem pewna, czy on nie był przeznaczony do trochę ciemniejszych karnacji. Na swatchu wygląda dosyć ciemno, natomiast da się go bardzo ładnie rozblendować, także nie przejmujcie się tym. I to jest taki róż, który jest mech. Nie jest ani tak dobry, żebym często po niego sięgała. Nie jest znowu tak zły, żebym go razem z chudą gdzieś chowała na dnie szuflady. Jest bardzo kremowy, bardzo napigmentowany. Najlepiej nakłada się go gąbeczką jeszcze na taki świeży, niezaschnięty podkład. Natomiast nie uważam, żeby był to jakiś najlepszy produkt kremowy, mimo że jest na miejscu 10. Również to, że mam tylko jeden kolor w swojej kolekcji, wskazuje na to, że nie do końca jest tam po drodze. Zauważycie to trochę wyżej w moim rankingu, że jeżeli produkt podoba mi się bardzo, to zazwyczaj kupuję drugi kolor. Na miejscu 9 jest NAM Cosmetics i Smart Liquid Blush. Mój w kolorze po prostu 1. I to jest ciekawy o tyle produkt, że ma on pompkę, co jest dosyć niespotykane w tego typu produktach. Kolor sam w sobie jest bardzo ładny. Jest to taki typowy nudziak. To, co w nim lubię, to na pewno to, że jest trochę bardziej wodnisty niż te kremy, które Wam pokazywałam przed chwilą. Ładnie się blenduje, ładnie się utrzymuje na twarzy. Minusem dla mnie jednak jest opakowanie, ponieważ pompka nie wydaje mi się najlepszym wyborem w przypadku różów. Po pierwsze, ciężko porcjować ten produkt, ponieważ jedna pompka to jest naprawdę dużo. Można w teorii robić takie półpompki, no ale to dalej jest dosyć problematyczne. Plus ja osobiście preferuję takie opakowania, które mają albo aplikator i mogę bezpośrednio na twarz sobie coś nałożyć, albo dosyć łatwo mogę włożyć w nie pędzel. Tutaj jednak zazwyczaj muszę ten produkt wydobyć na wierzch dłoni, stamtąd na pędzel. Kwestia naprawdę preferencji. Sam produkt sobie nie jest zły. Miejsce 8 to słuchajcie, następny produkt, który kupiłam w Polsce i jest to baza upiększająca z Bielenty. Akurat jak byłam w Polsce w lutym, był na nią szał w social media i trochę się jej naszukałam. Ja używam jej tylko jako różu, nie używam jej ani na powiekach, ani na ustach, dlatego też znalazła się w tym rankingu. I to jest naprawdę fajny produkt, bardzo lekka formuła, znowu bardziej wodnista, więc coś, co ja preferuję. Kolor również bardzo mi się podoba. Minusem znowu jest opakowanie, czyli ta pompka. Jedna pompka tego produktu to jest zdecydowanie dla mnie za dużo. Zawsze więc część produktu się marnuje. Osobiście nie jest to dla mnie jakiś duży problem, ponieważ i tak mam dużo różów w swojej kolekcji. Natomiast jeżeli ktoś ma tą kolekcję mniejszą i po prostu nie lubi marnotrawstwa, to może być problematyczne. Plus znowu brudzenie wierzchu dłoni czy palców. Natomiast muszę przyznać, że bardzo lubię jej wykończenie. Ma taki rzeczywiście naturalny blask. Wygląda naprawdę jak naturalne rumieńce i właśnie przez to, jak wygląda na twarzy, znalazła się oczko wyżej niż NAM Cosmetics. Miejsce 7 to znowu coś, co kupiłam w Polsce. Chyba naprawdę byłam na jakimś różanym haju, że aż tyle tego przywiozłam, ale są to te róże z Eveline Cosmetics Velour Chicken Lip Color i jeżeli się nie mylę, mam wszystkie kolory. One wtedy, jak je kupowałam, były za 50%, także no nie mogłam się powstrzymać. I tak wyglądają swatche od góry 1, 2, 3. Bardzo fajna różnorodność kolorystyczna. Bardzo mi się też podoba, że mają aplikator, czyli mój ulubiony sposób nakładania. Bardzo ładnie też pachną, tak cukierkowo, chemicznie, ale cukierkowo. Bardzo ładnie się blendują. Nie uważam, żeby to był jakiś, nie wiem, dupe dla Rare Beauty. Natomiast jest to naprawdę solidna, drogeryjna formuła. Ja najbardziej lubię kolor 02, przypomina mi nieco Pillow Talk. Nie jest to minus, ale nie rozumiem, czemu tyle produktów musi być 3-4 w jednym. Czy naprawdę ktoś używa tych produktów na całej twarzy? Patrzę też teraz tak na opakowanie, czemu to jest w sumie 4 w jednym, skoro wymieniają tylko zastosowanie jako róż albo pomadka. Nie jestem nawet pewna w tej chwili, czy można to używać na oczach, ale nawet jeśli, no to co jest tym 4 zastosowaniem? Nie wiem, ja i tak używam tego tylko jako róż na policzkach, także zostawię ten temat, ale jeżeli wiecie, to dajcie mi znać. Jest to naprawdę bardzo fajna opcja drogeryjna, najwyższa w moim rankingu, także te róże z Eveline naprawdę polecam. Na miejscu 6 znajduje się marka Indie Ritual Defi
Jest to marka, której pobieżnie wspomniałam już na moim kanale. Jest to marka Indie ze Stanów Zjednoczonych. Oni specjalizują się właśnie w wyrobach kremowych. Jeżeli dobrze kojarzę, w dalszym ciągu nie ma żadnych produktów pudrowych na ich stronie. I ja szczególnie lubię ich róże. Pokażę Wam tutaj 3 kolory. Pierwszy to Delirium i to jest taka ognista pomarańcza. Następnie mam kolorek Blood Flower, który jest znowu piękną, soczystą czerwienią. A na końcu mam Beasting, który jest chyba moim ulubionym. Widać już w nim dziurę, także widać, że go używam. Jest to taki różany kolor. Bardzo naturalnie wygląda na policzkach. Formuła tych różów jest naprawdę fenomenalna. Są bardzo kremowe w dotyku. Mają dosyć mocny pigment, natomiast wystarczy naprawdę tylko lekko dotknąć palcem, przełożyć produkt na policzek, delikatnie rozetrzeć i w sumie gotowe. Na pewno o tej marce będzie osobny odcinek, wysyłają na cały świat i ich produkty są naprawdę najwyższej jakości. No i słuchajcie, wchodzimy w top 5. Tutaj też jakoś bardzo się nie wahałam, wiedziałam jakie to będą produkty. Troszeczkę był problem je ułożyć w kolejności, natomiast jestem zadowolona z tego, jak mi to wyszło. I najlepszą piątkę otwiera Charlotte Tilbury i jej Matte Beauty Blush Wand. Ja mam w kolorze Pink Pop, choć jak dla mnie jest to bardziej brzoskwinia niż pink. Bardzo delikatny ten różowy jest. I jest to produkt, w którym nie zakochałam się jakoś od razu, natomiast z czasem bardzo go polubiłam. Wydaje mi się, że ten początkowy szok związany był z kolorem, ponieważ spodziewałam się typowego, chłodnego różu, a wyszła taka zaróżowiona brzoskwinka i to był główny powód, dla którego jakoś się nie polubiłyśmy na początku. Natomiast nie jestem w stanie odmówić Charlotte przepięknej formulacji. Wszystko blenduje się za jednym dotknięciem gąbeczki czy pędzla, czy nawet palca. Wykończenie wcale nie jest jakieś bardzo matowe. Na pewno w porównaniu z innymi jej wands jest to matowy, natomiast nie jest to taki tępy mat. Trochę przez to, że jest to płynna formuła, a nie kremowa, ponieważ te maty w kremie zawsze są bardziej tępe niż te w płynie. Jeżeli chodzi o opakowanie, wiecie już, że nie jestem fanką, natomiast w porównaniu z opakowaniami z niższych miejsc tego rankingu, przynajmniej nie jest trudno dozować produkt, ani nie muszę brudzić przy tym rąk, stąd znajduje się znacznie wyżej w rankingu. No i formulacyjnie też bardziej mi odpowiada, ja preferuję właśnie takie lekkie formuły, z którymi łatwo się pracuje. Poluję jeszcze na kolorek Pillow Talk. Czekam na jakąś przecenę na stronie Charlotte i wtedy Pillow Talk będzie mój. Miejsce czwarte to Natasha Denona i jej Puff Paints. To jest być może kontrowersyjna opinia, ponieważ z tego co zauważyłam, ludzie nie przepadają za tym produktem Nataszy. Ja nie wiem dlaczego, ja uważam, że jest fantastyczny. Jak widzieliście, posiadam 2 kolory. Trzeciego nie mam, ale szczerze mówiąc wiele razy zastanawiałam się, czy nie kupić. Nie kupowałam go do tej pory, ponieważ mam go w wersji takiej kremowej w palecie. Natomiast jeżeli mam być szczera, to nigdy jej nie używam. Zdecydowanie preferuję tą formę płynną Puff Paints. Tak prezentują się kolorki, jest to więc klasyczny nudziak oraz przepiękny jagodowy kolor. Ja nie mam żadnych problemów z rozblendowaniem, z utrzymaniem się tego produktu. Uważam wręcz, że jest taki nawilżający, bardzo lubię go używać właśnie w te bardziej suche dni. Uwielbiam też to malutkie opakowanie, ten aplikator. Generalnie naprawdę nie mam się do czego przyczepić, może jedynie do tego, że nie ma więcej kolorów i to jest według mnie idealny rozmiar dla produktu kremowego. Kupiłam te róże jakoś niedługo po tym, jak je wydała, to już będzie, wydaje mi się, że prawie 2 lata. Jakoś chyba wiosną 2021 wydała te produkty. W dalszym ciągu jest ich dużo w opakowaniu. Wiem, że nie będę w stanie ich zużyć. Cenowo dzięki temu też nie są aż takie drogie. Także ja bym bardzo chciała, żeby Natasha wydała więcej kolorów właśnie w tej formule. Miejsce trzecie to niestety mała indie brand z Kanady. Jeszcze nie wysyłają na cały świat, wysyłają tylko do Stanów, Kanady i wydaje mi się do Australii. I mowa tutaj o Phytosurgeons. Z tego co widziałam na ich stronie internetowej, nie wysyłają do większej ilości krajów, ponieważ zwyczajnie są na to jeszcze za mali. Koszty wysyłki ich po prostu przerastają. Natomiast wiem, że wiele z Was podróżuje, czy zna kogoś, więc zdecydowałam nie pomijać się ich w tym rankingu, zwłaszcza, że są wysoko, miejsce trzecie. I to, czym ujęła mnie ta marka, to kolorystyka, ponieważ mają bardzo wyjątkową kolorystykę. Ja pokażę Wam 2 kolory. Pierwszy to Condensate, a drugi to Fume. I zobaczcie, jak oba są chłodne, bardzo niepopularne kolory, jeżeli chodzi o róże zwłaszcza.
Zrobiłam takie mocne swatche, żeby dobrze pokazać kolory, natomiast zdecydowanie na twarzy tak to nie wygląda. Oba kolory są bardzo chłodne. Ja naprawdę nie znam drugiej marki, która miałaby takie kolory różów w swojej ofercie. Dodatkowo formuła jest bajeczna, bardzo kremowa, jednocześnie lekka, blenduje się jak marzenie. Jedyny minus to rzeczywiście ta dostępność, która nie jest za dobra. Koszty wysyłki nawet w Kanadzie są dosyć duże. Wydaje mi się, że nawet wysyłka do Stanów jest tańsza niż do Kanady, mimo że jest to firma kanadyjska, w sumie tutaj prowincje obok. Mam nadzieję, że z czasem urosną w siłę i zaczną wysyłać na cały świat. Nie będę więc już więcej o nich mówić, skoro tak trudno je dostać. Przechodzę więc do miejsca drugiego i tutaj przyznam, że między pierwszym a drugim miejscem było małe zawahanie. Róże z miejsca pierwszego i drugiego są naprawdę moimi ulubionymi. Jeżeli miałabym zaczynać swoją kosmetyczkę od nowa, na pewno sięgnęłabym, chciałam powiedzieć po któreś, ale nie, po oba te produkty. Także nie przedłużając, miejsce drugie to Westman Atelier i Baby Chicks Blush Sticks. Ja mam w dwóch kolorach. Pierwszy z nich to Petal, absolutny ulubieniec. Jest to idealny róż naprawdę na co dzień, do wszystkiego. Mało jest makijaży, do których on nie pasuje. Jest to rzeczywiście taki różany kolor, bardzo atrakcyjny na policzkach. Formuła również jest niezwykle przyjemna. Dodatkowo mamy przepiękne opakowanie, które aż pachnie luksusem. Magnetyczne zamknięcie. Takie małe rzeczy naprawdę cieszą. Forma takiego sticka bardzo też mi odpowiada, bo nie muszę brudzić rąk. Wystarczy, że raz przejadę, rozblenduję lekko gąbeczką i w sumie gotowe. Drugi kolor, jaki posiadam w swojej kolekcji, to Poppet. I to jest intensywny, różowy kolor, można powiedzieć wręcz fuksja. Tak wygląda na swatchu. Ten kolor jest zdecydowanie mocniej napigmentowany niż Petal i z nim muszę nieco uważać. Robię po prostu mniejszą kreskę niż ten Petal, ponieważ naprawdę dużo pigmentu ma w sobie. Natomiast również jest bardzo łatwy w rozblendowaniu. To są bardziej kremowe niż wodniste formuły, natomiast dalej są jakby mokre. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Minusem oczywiście może być cena, ponieważ są dosyć drogie, aczkolwiek trochę już je w swojej kolekcji posiadam. Zużycie jest, ale nie jakieś straszne. Bardziej to zużycie widzę niestety na bronzerze i dlatego staram się go oszczędzać. Natomiast różu zdecydowanie nie używamy tak dużo jak bronzera, także tu jestem spokojna. Myślę, że część z Was wie, co jest na miejscu pierwszym. I tak macie rację, jest to Rare Beauty i Liquid Blush. Mam go tutaj w dwóch kolorach, Hope i Happy. Bardzo się czaję na te nowe kolory. Wyglądają przepięknie. Na górze Happy, na dole Hope. I przyznam się od razu, że na początku ten produkt nie zrobił na mnie jakiegoś mega wrażenia. Pierwszym kolorem, jaki kupiłam właśnie, był Happy, który z opisu i zdjęć na stronie wydawał mi się bardziej jednak chłodnym różem. Podobna sytuacja jak z Charlotte Tilbury generalnie. Pamiętam, że go odpakowałam, zesłoczowałam i byłam po prostu w szoku. Myślałam, że wysłali mi zły kolor, sprawdzałam rachunek, ale jednak był poprawny. I używałam go normalnie w makijażu. Formulacja bardzo mi się podobała, opakowanie również. Metoda nakładania aplikatorem, i tak jak mówiłam, jest moją ulubioną. Natomiast coś z tym kolorkiem nie było, tak wiecie, na 100%. Dlatego później zamówiłam drugi kolor, czyli Hope. I to jest taki nude mauve. I to właśnie dzięki niemu totalnie przepadłam, jeżeli chodzi o te róże, ponieważ z nim właśnie wszystko mi się spina. Kolor jest przecudny, formuła jeszcze lepsza. Jest spory pigment, który ja akurat lubię. Blendować tak naprawdę można go w nieskończoność, także nie ma jakiegoś dużego niebezpieczeństwa, że nałożycie za dużo, ponieważ zawsze można go rozblendować do czegoś bardziej transparentnego, albo po prostu nałożyć trochę podkładu czy korektoru na górę i w ten sposób go ujarzmić. Jest to dosyć duża porcja różu, nie wyobrażam sobie kiedykolwiek go zużyć. Tak jak wcześniej mówiłam, wydaje mi się, że jednak ta porcja Nataszy jest lepsza, ale cenowo jest to samo, więc tak naprawdę nie mam co narzekać. Jedyny minus tak naprawdę to jest dostępność, bo tak jak wiemy, Rare Beauty lubi się wyprzedawać, nie tylko u Was w Polsce, ale u mnie w Kanadzie również. Często nie ma pojedynczych kolorów, są na przykład tylko te najciemniejsze, których przy tej pigmentacji naprawdę aż ja się boję. Ale to jest jeden z tych produktów, dla którego warto być cierpliwym, warto być może zamówić ze strony producenta albo od kogoś, jeżeli komuś nie przypasował kolor, bo to jest naprawdę produkt na lata. Nie słyszałam jeszcze ani jednej historii, w której ktoś by mówił, że ten róż im się zepsuł, czy brzydko pachnie, czy coś się z nim zmieniło. Wydaje mi się, że jego ważność długo przebije to, co jest na opakowaniu. Także ja mam ustawione powiadomienia na te dwa nowe kolory, które wejdą 30 marca. Mam nadzieję, że uda mi się je zdobyć i powiększyć moją kolekcję Rare Beauty.
I to już wszystko. Dajcie mi znać, czy lubicie róże w płynie bądź w kremie, jaki jest Wasz ulubiony, no i czy spodziewaliście się, że Rare Beauty właśnie będzie na moim miejscu pierwszym. Bardzo jestem ciekawa, zwłaszcza ci, którzy mnie oglądają regularnie. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!